Witajcie! My idziemy na bazar po pomidory. Pokażę też Wam, co możecie kupić na bazarze w tym tygodniu i za ile. A więc idziemy na bazar.
Dzisiaj pokażę Wam, jak przygotować pastę pomidorową, czyli po turecku salcze. Na bazarze kupiłam 20 kg pomidorów, kilka kilogramów wysuszyłam, a z reszty przygotowałam pastę. Pastę możecie przygotować na dwa sposoby, zaraz oba Wam pokażę. Pierwszy jest dłuższy i przy nim więcej pracy, drugi dużo łatwiejszy, więc polecam Wam drugi sposób. Pierwszy sposób to pomidory kroimy, rozdrabniamy, blendujemy i gotujemy. Gotujemy dość długo, kilka godzin i od czasu do czasu mieszamy. Drugi sposób, dużo łatwiejszy, to gotujemy pomidory pokrojone na pół albo na ćwiartki. Gotujemy długo, aż pomidory puszczą sok. Następnie dokładnie blendujemy i przecieramy wszystko przez sito. Robiąc pomidory pierwszym sposobem, musimy je również blendować takim ręcznym blenderem, żeby je łatwiej przepuścić przez sito, dlatego uważam, że pomidory podzielone na połówki zblendowane robi się szybciej i dużo łatwiej. Tak przygotowane pomidory dokładnie przecedzamy, przecieramy przez sitko i powstaje przecier, który następnie suszymy na słońcu. Właśnie na takich dużych tacach wlewamy na tacę taki przecier i suszymy go na słońcu. Możemy go też suszyć w piekarniku. Wtedy potrzebne nam będą właśnie takie zwykłe tace do piekarnika, formy do piekarnika. Ja taki przecier będę suszyła około 2-3 dni. Tu na filmie pokażę Wam, jak taki przecier będzie wyglądał na drugi dzień, a kolejne dni będą już później w shortsach albo w postach dla społeczności, więc koniecznie subskrybujcie kanał. Będziecie wtedy dokładnie poinformowani, jak wygląda moja pasta pomidorowa. A tutaj suszone pomidory. Jak je przygotowałam, zaraz Wam pokażę. Pomidory dokładnie myjemy, dzielimy na ćwiartki, układamy na tacach, formach albo siatkach, w zależności od tego, co mamy. Solimy i ustawiamy na słońcu, żeby wyschły. Na drugi dzień na moim przecierze zaczęły pojawiać się bąbelki, to jest wszystko w porządku, nic się złego nie dzieje, po prostu mój przecier ulega fermentacji, co jest całkowicie normalne. Ten przecier trzeba jeszcze posolić od czasu do czasu, lekko posypujemy solą. Zobaczcie, tutaj jeszcze wciąż jest dużo soku pomidorowego. To suszenie prawdopodobnie potrwa trochę więcej niż 2-3 dni. Na pewno dłużej niż 2, ale 3-4 dni myślę, że wystarczy. Tutaj jest głębsza taca, więc tutaj nawet jeszcze nic nie fermentuje. Zaraz zobaczycie. O, proszę bardzo, tak wyglądają moje suszone pomidory. Jeszcze jeden dzień i będą całkowicie wysuszone. Na kratce suszą się lepiej. Witajcie, jest czwartek, godzina 8 rano. Zaczynamy kolejny dzień suszenia naszej pasty pomidorowej. Trzeci dzień. Za chwilę Wam pokażę, jak ona wygląda i tak jak mówiłam, kolejne dni będę pokazywała raczej w społeczności, w postach dla społeczności niż w shortsach. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Mam nadzieję, że będę mogła dodawać filmy, króciutkie filmy. A teraz pokażę Wam, jak wygląda moja pasta pomidorowa. Na trzeci dzień moja pasta wygląda w ten sposób. Ja ją jeszcze odrobinę posoliłam, próbowałam ją dzisiaj rano. Lekki posmak takiego fermentowanych pomidorów. Zobaczcie, tutaj wciąż, ona już gęstnieje, ale ona jeszcze wciąż jest za rzadka. Tutaj fermentacja tak naprawdę się dopiero zaczyna, ale też gęstnieje. Myślę, że cały ten trzeci dzień to ta już powinna zgęstnieć dobrze, bo słońce mamy mocne. Aha, zobaczcie, ja mam tylko dwie te duże tace ze względu na to, że tą trzecią, zawartość trzeciej tacy, marnej tej tacy takiej z piekarnika,
przelałam tutaj. Więc ta może wyglądać że no, trochę bardziej rzadko, ale po prostu zmieszałam dwie. Ilość będzie się oczywiście zmniejszała w miarę wysychania. Pasty nie będzie aż tak dużo. Nie wiem, zobaczymy z prawie 20 kg pomidorów, ile będę miała pasty. Zobaczymy. To pomidory. Zaczynamy trzeci dzień. Jak to będzie wyglądało na koniec trzeciego dnia, to później Wam pokażę. Jeśli chodzi o ochronę tej pasty pomidorowej przed jakimiś insektami, muchami, przed czymkolwiek, możecie na środek tacy postawić butelkę i przykryć ją, ale jakąś firanką albo czymś takim przezroczystym, przepuszczającym słońce, promienie słoneczne, ze względu na to, że ta pasta ma się suszyć. Ona nie może być przykryta ścierką, nie może być przykryta jakimś takim materiałem, który nie dopuści promieni słonecznych. Ona musi schnąć. Więc w moim przypadku ja jej na razie nie przykrywam, ze względu na to, że u nas nie ma żadnych much, nie ma żadnych insektów. Sąsiedzi są poinformowani o tym, że ja suszę pastę pomidorową i mają nie trzepać nic, nie zrzucać nic z balkonu, więc raczej się do tego dostosowują. Miałam kiedyś jedno starcie z sąsiadką, jeśli chodzi o trzepanie. Nie wiem, co ona tam trzepała, w każdym bądź razie rozmowę przeprowadziłyśmy na ten temat. Kiedyś Wam o tym opowiem, ale teraz mogę powiedzieć, że tej mojej paście nic nie grozi, ale Wy, jeśli boicie się, że będą mrówki, że będą muchy, wystarczy na środek tacy, tak jak mówiłam, postawić wyższą butelkę i przykryć taką tacę jakąś firanką na przykład. A więc ja już się z Wami żegnam, tak jak mówiłam. Informacje o tym, jak dalej wygląda moja pasta, będą na kanale. Zapraszam Was do subskrypcji kanału, do lajkowania filmów i widzimy się za kilka dni w kolejnym filmie. Grüß,